Gupik. Pawie oczko. Ryba królująca w naszych akwariach od wielu lat. Gupik cieszy się dużą popularnością zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów, którzy poprzez odpowiednią selekcję wyłaniają coraz to nowsze i piękniejsze odmiany. Na tą rybkę zazwyczaj decydujemy się podczas rozpoczynania naszej przygody akwarystycznej, głównie ze względu na ogólnie panującą opinię o jej niskich wymaganiach. Hodowlę można rozpocząć od zakupu nawet jednego samca i kilku samiczek, a taki haramik może być trzymany już w niewielkim akwarium. Gupik ze względu na swoje spokojne, łagodne usposobienie może być trzymany niemal ze wszystkimi spokojnymi rybami. W moich akwariach poprzez lata hodowli pływały z mieczykami, molinezjami, platkami, neonkami, zbrojnikami, kiryskami, bojownikiem oraz kilkoma innymi odmianami. Rybka ta po raz pierwszy opisana została przez kustosza Muzeum Zoologicznego byłej Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wilhelma Pietersa, który to zbadał ją, a swoje wyniki opublikował 9 czerwca 1859 roku w miesięczniku Akademii Nauk w Berlinie. Nadał również jej pierwszą łacińską nazwę Poecilia reticulata. Natomiast popularna obecnie nazwa Gupik pochodzi od nazwiska jednego z angielskich badaczy, Roberta Johna Lemarch Gupiego, który niezależnie odkrył ten gatunek w wodach na Trinidadzie. Gatunek ten poprzez lata rozpoznawany był pod wieloma różnymi nazwami. Jednak dopiero w 1910 roku angielski hodowca Vivian rozpoczął hodowlę tych okazów, stwierdzając, że ryby łatwo krzyżują się między sobą, i ogłosił, że są one tego samego gatunku. Pierwszy pokaz gupików odbył się w 1911 roku w Sankt Petersburgu, a następny w Berlinie. W tym czasie powstały pierwsze stowarzyszenia hodowców, a od 1977 roku corocznie odbywają się Mistrzostwa Europy hodowców. W Polsce pierwsze stowarzyszenie miłośników gupików powstało już w 1968 roku, a pierwszy konkurs ogólnopolski odbył się już w 1972 roku w Kaliszu. Pawie oczko w naturze zamieszkuje wszelakie typy zbiorników wodnych: stawy, kanały, rowy, rzeki górskie, strumyki, a nawet słonawe ujścia rzek oraz przybrzeżne wody morskie w pobliżu estariów. Naukowcy zajmujący się badaniem tego gatunku twierdzą, że pierwotnie żył na terenie Gujany, Wenezueli, Brazylii, Barbados, Trinidadu, Maryniki oraz Guadelupy. Obecnie ze względu na swoje niskie wymagania, możliwość szybkiego przystosowania się oraz łatwego rozmnożenia można go spotkać również we Włoszech, Indiach, na Jawie oraz Afryce. Gupik był masowo rozpowszechniany ze względu na swoje umiłowanie do larw komarów. Zjadał ogromne ilości larw komarów roznoszących malarię, dzięki czemu uratował niejedno życie. Wielu z nas zaczyna swoją przygodę akwarystyczną właśnie z tym gatunkiem, przez co darzymy go szczególnym sentymentem. Osobiście, odkąd pamiętam, w moich zbiornikach zawsze jest kilka sztuk. Hodowlę zaleca się rozpocząć od jednego samca na 2-3 samiczki, ponieważ samce gupika praktycznie przez cały czas zalecają się do samic. Jeśli ta proporcja będzie inna, mogą one zamęczyć samiczki. Gupik toleruje szeroki zakres temperatur, od 20 do prawie 30 stopni. Jednak najlepiej czuje się w wodzie o temperaturze od 25 stopni. Podobnie wygląda sprawa z odczynnikiem pH. Toleruje szerokie zakresy,
lecz hodowcy polecają trzymać się w granicy 6,8 do 8. Małe stado tego gatunku trzymane może być już w niewielkich zbiornikach 20-30 litrowych. Lecz oczywiście ja zalecam minimum 50. Akwarium 20-litrowe jest według mnie zbyt małe na takie rybki. Nie będą się w nim prawidłowo rozwijać. Gupik charakteryzuje się wyraźnym dymorfizmem płciowym. Samce zazwyczaj są znacznie mniejsze oraz dużo lepiej ubarwione od samic. Dodatkowo płetwa ogonowa samca jest znacznie większa, dzięki czemu łatwo rozróżnić ich płeć. Rybka dorasta do 6 cm. Natomiast jeśli chodzi o dietę, jest to ryba wszystkożerna. Nie pogardzi żadnym pokarmem. Jednak jeśli chcemy odchować zdrowe, mocne okazy, trzeba tą dietę urozmaicać. Nie może być jednorodna. W handlu dostępnych jest wiele pokarmów. Kilka z nich jest specjalnie przygotowanych dla tego gatunku. Pokarmy możemy również przygotowywać samemu. Na moim kanale znajdziecie już kilka gotowych przepisów, a w przyszłości na pewno pojawią się kolejne. Rybka szybko przyzwyczaja się do godzin karmienia. Gdy nas widzi, wdzięcznie przypływa, oczekując na smokołyk. Dobierając współmieszkańców tlapawiego oczka, należy pamiętać o ich kolorowych płetwach, które mogą być podgryzane przez inne ryby, jak na przykład brzanki. Gupik jest gatunkiem jajożyworodnym. Na świat przychodzi w pełni ukształtowane młode, gotowe do samodzielnego życia. Ikra rozwija się w ciele samicy. Jednorazowo na świat może przyjść nawet 30 do 100 maluchów. Ciąża zazwyczaj trwa 30 dni. Wszystko jest zależne od warunków panujących w zbiorniku. Od temperatury, składu chemicznego wody, diety samiczki oraz towarzystwa innych ryb. Jedno zapłodnienie może wystarczyć na kilka kolejnych porodów. W przypadku zagrożenia samiczka może wstrzymać poród nawet o kilka godzin. Samica jest gotowa na kolejną ciążę już kilka godzin po porodzie. Jeśli w tym czasie nie znajdzie odpowiedniego samca, może użyć zmagazynowanego nasienia. Jeśli zależy nam na odchowaniu jak największej ilości maluchów, dobrze jest przenieść ciężarną samiczkę do kotnika bądź innego akwarium. Młode są chętnie zjadane zarówno przez współmieszkańców, jak i rodziców. Osobiście zawsze pozostawiam samicę w zbiorniku ogólnym. Moje akwaria są dość dobrze zarośnięte. Narybek ma sporo miejsc do schowania się. Oczywiście przez to mniej rybek dorasta do dorosłości. Jednak dzięki temu rybki, które przeżyją, pozbawione są chorób genetycznych. Do dorosłości przetrwają jedynie najmocniejsze osobniki. Narybek głównie przebywa przy powierzchni wody. Dlatego dobrze, by w akwarium były jakieś rośliny pływające, takie jak na przykład rogatek czy też wgłębka. W naturalnym środowisku samica gupika występuje w szaro-słomkowym kolorze, z białym spodem głowy oraz brzuchem. Samce natomiast są lekko wybarwione, jednak daleko im do kolorowych odmian spotykanych w akwarystyce. W tym odcinku to wszystko. Jednak temat gupika jest na tyle szeroki, że zdecydowałem się na zrobienie o nim jeszcze jednego filmu. Osoby chętne do wsparcia rozwoju kanału zapraszam na stronę patronite.pl. Link umieszczam w opisie. Przy okazji dziękuję wszystkim obecnym patronom. Zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, Trill.